Cześć, witam Was na kanale Rootblog. Dzisiaj będziemy testować funkcje kolarskie w najnowszych zegarkach Huawei Watch GT6 i GT6 Pro. Znajdujemy się właśnie w Hiszpanii, w okolicach Calpe, które jest nazywane Centrum Kolarstwa Szosowego. I właśnie tutaj będziemy testować wszystkie funkcje kolarskie na Huawei Watch GT6 i GT6 Pro. Natomiast nie będę w tym oczywiście sam. Jest ze mną Wojtek, który trochę mi pomoże. Siemanko, mam na imię Wojtek, jestem średnio mocnym amatorem kolarzem i będę pomagał testować sprzęt Huawei. Natomiast oczywiście muszę wmieszać się w tłum, więc przebierzmy się w profesjonalny strój. Dobrze Wojtku, dlaczego tutaj, dlaczego Hiszpania, dlaczego okolice Calpe? Jesteśmy w miejscowości Parcent i będziemy podjeżdżać podjazd Col-de-Rates, który jest znany całemu kolarskiemu światu. Przede wszystkim przez to, że utrzymuje się stałe nachylenie w okolicach 5,5% przez prawie 7 km. To właśnie w tym miejscu wszyscy kolarze dokonują swoich pomiarów i tutaj my też przeprowadzimy nasz test. Wojtka puścimy z Huawei Watch GT6, który będzie mierzył mu wirtualną moc, którą zestawimy razem z pedałami, które również mierzą moc i z pasem, który mierzy puls. Chodzi o to, żeby zestawić te wyniki, zupełnie inne urządzenie, dlatego że Huawei Watch GT6 jest podłączony do telefonu Huawei'a, a wszystkie dane z pedałów oraz z pasa zbieramy do iPhone'a, więc nie ma możliwości, żeby te dane się na siebie nałożyły. Ja natomiast jako totalny amator spróbuję też pokonać ten podjazd, mam nadzieję, że mi się uda i pojadę tak, jakbyśmy jeździli na co dzień, czyli ze zwykłymi platformowymi pedałami i w zwykłych butach. No i oczywiście zmierzę sobie także swoją wirtualną moc za pomocą Huawei Watch GT6 Pro. No to co? Lecimy. Jak to wszystko poprawnie ustawić? Przede wszystkim musicie stworzyć swój profil w aplikacji Huawei Zdrowie, gdzie wprowadzacie wagę oraz wzrost. To jest bardzo ważne przy tych wirtualnych pomiarach. Następnie wchodzicie w ćwiczenia i wybieracie kolarstwo. I tutaj macie do wyboru rodzaje rowerów. My dodajemy kolejny rower i konfigurujemy jego rodzaj. No w tym wypadku jest to rower szosowy. Trzeba go oczywiście zważyć. W naszym przypadku nasz rower waży 10,1 kg i w tym momencie dodaliśmy właśnie rower, który teraz ma nazwę Rower 6. Czekamy na złapanie GPS-u i dopiero kiedy klikniemy Go, pomiar się zacznie, a nasza wirtualna moc będzie szczytywana poprawnie. Słuchajcie, rozgrzeweczka, także jest klasa. Z górki jest super! Nie ugniataj za mocno nogami, żeby cię dałam potem nie wpiłeś. Patrzcie, kądziu kolarz. A jak? Lecimy! Od razu Hiszpania na grubo, a nie jakieś krakersy. No dobrze, rozgrzewka za nami. Tutaj zaczynamy nasz podjazd. Jak widzicie za mną charakterystyczny znak, więc Col-de-Rates. Mam nadzieję, że do zobaczenia na górze. Wojtek zaczyna, odpalaj trening. No i co? Powodzenia. Ja również na spokojnie wsiadam na mojego rumaka. Kolarstwo Rower 6. Czekamy na zlokalizowanie. Rozpoczęto ćwiczenie. Jest rozpoczęto ćwiczenie. Widzimy się na górze. Słuchajcie, historia stroju jeszcze. Tour de Pologne. Kiedyś, czyli jakieś 17 czy 18 lat temu, startowałem w maratonach MTB i wygrałem w konkursie tą koszulkę. No i tak odświeżam powiedzmy swoje zamiłowanie do roweru. Pierwszy raz co prawda na szosie, bo ja raczej rower górski, ale spróbujemy podjechać. To jest tylko 7 km. Śmiałem się z Matim, że łatwiej byłoby mi ten rower wnieść na tą górę niż na nim wjechać, no ale spróbujemy. Wojtek dał mi parę wskazówek, dosyć częste obroty nogami, ale też żeby nie wkładać w to za dużo siły, po to, żeby się po prostu nie spompować. Rekord podjazdu, czyli od miejsca, gdzie startowaliśmy, do miejsca, gdzie mam nadzieję, że dojadę, to jest chyba 13,5 minuty. 13,5 minuty to ja tam wczoraj wjeżdżałem samochodem. Moc wirtualna jest. Prędkość 9 na godzinę według Huawei'a. Och, jest i operator. Szanowni Państwo, to już się kameruje. I co my mamy w tej chwili? Moc 200, prędkość 9,60. Jest moment, gdzie wrzucamy dwójkę, a potem trójkę. I mamy trochę płaskiego, więc sobie troszeczkę podgonimy tempo. Jeszcze 2 km do celu. Tak jak rozmawialiśmy z Konradem, zaletą tego podjazdu jest to, że nachylenie jest względnie równomierne. Nie ma wypłaszczeń, nie ma fragmentów, które są z górki. Jest cały czas równomierny podjazd. Dzięki temu dużo łatwiej jest dostosować tętno, dostosować moc, kontrolować dystans i utrzymywać zadane tempo. Proszę bardzo, Huawei krzyczy, że regeneracja.
162 tętno, prędkość 9. Tutaj w ogóle, żeby nie musieć robić tego gestu i zerkać, powinienem mieć jeszcze uchwyt na telefon, żeby sobie zrobić z niego komputer pokładowy. Wtedy to już jest w ogóle bajka. Jeszcze miałbym jakąś nawigację, więc wiedziałbym na przykład, że zostało mi jeszcze w opór tego podjazdu, a tak żyję nadzieją, że za zakrętem jest koniec. Ale niestety mam oczy i to nie koniec. O, proszę, jaki operator w kamizelce, profesjonalnie. Jest dobrze, powiem Wam. Jest naprawdę dobrze. Powoli do przodu. 160 cały czas tętno. Prędkość 8 trochę spadła. I moc 180 W. Rzeczywiście, jadąc to równomiernie, trzymając się mocy i tętna, jest mega dobre, żeby zrobić te wszystkie pomiary FTP i tak dalej, które robią sobie tutaj zawodowi kolarze i naprawdę wszystkie pro-teamy. Na asfalcie było napisane 5, czyli zostało mi jeszcze 5 z 7 km. Czyli nawet nie jestem w połowie. A na takich zatoczkach, między innymi jak ta przed nami, często w sezonie zimowym można spotkać pro-teamy, samochody pro-teamów, które czekają w tym miejscu, żeby zmierzyć poziom mleczanu we krwi zawodnikom, którzy wykonują podjazd, wykonują różne zadania lub też testy FTP. Konrad pytał, dlaczego Calpe, dlaczego Hiszpania? Oprócz bardzo atrakcyjnych tras z minimalnym natężeniem ruchu, z pięknymi widokami, mamy tu przez cały rok, prawie przez cały rok idealną pogodę do jazdy. Może z wyłączeniem miesięcy letnich, kiedy temperatura jest tak wysoka, że mało kto porywa się na trenowanie tutaj na rowerze. Natomiast od października do maja trwa tu sezon kolarski, którego szczyt przypada na te najbardziej zimowe miesiące, czyli grudzień, styczeń, luty. I naprawdę można tu spotkać prawie każdego zawodnika, który trenuje kolarstwo. Oczywiście zawodowo, ale jest tu też ogrom amatorów. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my wjeżdżamy tam, a ja ciągle jestem na dole. O, trochę moc mi się zwiększyła. Tętno 152. Jakoś wyjątkowo dobrze. Nie wiem, z czego to wynika. Ale już się zaczyna jeszcze strumień teraz. Są fragmenty tutaj nawet chyba po 7 czy 8%. Jest tak średnio. Oj, tu jest bardzo średnio. Uła. Daleko jeszcze? Jeszcze troszkę. To nie fajnie. No ale życie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Niezła maszyna. No, koniec 80, początki 90. Dla tych widoczków warto. Trzeba czymś się zająć. Trzeba patrzeć na boki. 155, 156 tętno. Moc 2017. Prędkość 7,9. Dystans 2,5. Ten dystans to nam się super nie zwiększa. Niedobrze. Hej, hej. Tak jadą prosy. Tak jedzie amator. Jest różnica. Chłopaki mają trochę więcej pary w nogach. Minęli mnie, jakby jechali na elektrykach. W ogóle był pomysł roweru elektrycznego. Tylko wtedy byśmy nie zmierzyli mocy. Więc nie ma to absolutnie sensu. Ale Wojtas mówi, wyślijcie mnie, ja wam zrobię zegarek, a wy sobie jedźcie na elektryku. Ale nie. Trzeba przesuwać granice. Około kilometra do celu. Już bardzo mocno czuję ten wysiłek. Tętno w okolicach 190. Obstawę mam najlepszą, ale jestem najgorszy ze wszystkich na górze, ale idę. Jest fajnie. Połowa, prawie połowa. Fajnie będzie, jako totalny lamus, który nie jeździ na rowerze na co dzień, że sobie pierdyknę Colderates, będę miał nagrane. Ci na motorach mają trochę łatwiej.
Ja pierdykam. Co to wymyślił taką górę? What's up, bro? O, Jesteś już za połową, 2,9 Siema. do celu. Konrad, jak się czujesz? panie, jest dobrze, ale powiem Ci, że trzymam okolice 160 i to, co mi powiedziałeś, czyli nie młynkuję i nie naciskam. No i bardzo dobrze. Jest tak so-so, w sensie Powiem Ci tak, ty średnio. już wielkiego wyboru nie masz, ponieważ jedziesz na przełożeniu 1-1. Wiem. Tutaj Wiem. zależy wszystko tylko i wyłącznie od Tak. Twoich nóg. Robert Ci nie pomoże ani nie przeszkodzi. No, ale jest spoko. Staram się powolutku do przodu i lecimy. Skoro teraz czerpiesz z tego przyjemność, to co będzie na górze, kiedy No, osiągniesz ten cel, no. Ojejku. który dla wielu kolarzy amatorów jest mokrym snem. Nie ma jak to zacząć od razu, z wysokiego C. Dokładnie. Ile zrobiłeś? Jaki miałeś czas? Około 21 minut. Aha. No, Wojtek tutaj proszę, popisuwa. A ja tu walczę o życie. Jejku, już widzę szczyt. Prędkość spadła, 6,50. A erwaty? 250, no czyli pompa jest. Tylko jest stromiej. Już czuję. Nogi. Zostało mniej niż 2 kilosy. Jest punkt widokowy. Jest cudownie. Oznacza to, że dojeżdżamy. O matko, sam nie wierzę, że jesteśmy bliżej niż dalej. Dobre tempo. No, strasznie, 45 minut. Ale dla mnie bardziej liczy się to, że wjechałem, niż to w jakim czasie. Dobra, teraz właśnie już cisnę. Już jest 175. O widzisz, no to dawaj, jeszcze zobaczymy jakiego masz maksa, dawaj. Nie. Lecisz do końcówki, Ja chcę ostatnie sobie 100 jeszcze- metrów. chcę Ostatnie sobie- 100 metrów, Konrad. Na stojąco. Jeszcze nie Na ma. stojąco. Ja pierdzielę, jakie No tak. stojąco. Tak, tak. Dobrze, jest. Zew sportowca. Pięknie i w prawo. O matko, po co on mi to zrobił? I do budki. Tu. A, no tu się wjeżdża, dobra. Fajnie. O. Ach, o Brawo. matko. O, Gratuluję. dzięki. Jest, zrobiliśmy to. Dojechałem. Słuchajcie, to jeszcze ciekawostka. Wojtek mi powiedział, że tu kiedyś pomiar czasu robiono tak, że na dole brano bilecik, a tu go odbijano i wtedy mieliście pomiar czasu. Stąd jeszcze ta budka, cała tradycja i mój piękny finish na maksymalnym tętnie. Jeszcze raz wielkie dzięki Gratuluję, Konrad. za poprowadzenie Dobra robota. tematu. A my idziemy analizować wyniki. Dobrze, zanim przejdziemy do porównań, przeanalizujmy mój wynik. Czyli tutaj widzimy tętno, zakresy tętna, prędkość średnią i kiedy jechałem najszybciej, różnice wysokości, no i oczywiście ta moc. Wojtku, o co chodzi z tą mocą w kolarstwie? Dlaczego ona jest tak ważna dla Was? Pomiar mocy jest zdecydowanie bardziej precyzyjny przy wyznaczaniu stref treningowych niż tętno i dzięki odczytom i wskazaniom mocy możemy dużo precyzyjniej wykonywać zadania w planach treningowych. No i jeszcze szczegóły, czyli macie tutaj dokładnie wszystkie moje parametry i to, ile będzie trwała moja regeneracja. 25 godzin i wracam do pełnej sprawności. Natomiast wiem, że wszystkie tygryski czekają na porównania mocy realnej z mocą wirtualną, więc przejdźmy do odczytów z pedałów. Dystans bardzo podobny, 6,66, 6,65, czyli tutaj się wszystko zgadza. Czas trwania 21, 29, 21, 16, to wszystko jest podobne. Średnia prędkość też jest podobna. I teraz wykresy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Moc wirtualna. Jak jest u Ciebie? Średnia 301, a tu jest średnia 242. Maksymalna 396, maksymalna 520. Czyli rozbieżności tutaj trochę są. No niestety. Przy wcześniejszych pomiarach moc wirtualna z Huawei'a była bardzo zbliżona do mocy odczytanej z pomiaru mocy z pedałów. Niestety tutaj mamy dość sporą rozbieżność na poziomie 20%. A wczoraj jak mierzyliśmy, to jak było? Bardzo podobnie, no nie? Tak. No to ciekawe. I zobacz, że tutaj 2 razy on się w ogóle jakby zgubił, a tutaj tego nie masz, no nie? Bo rozumiem, że to oznaczałoby, że przestałeś pedałować na tym Dokładnie. wykresie po lewej, a po prawej jest, że cały czas pedałowałeś. Czyli tutaj minimalne rozbieżności odnośnie odczytu. Zobaczmy tętno. Tętno na górze. Tętno 179 i tętno 181. No to chyba bardzo maksimum zbliżone. 192, 193. No czyli tutaj I to na bieżąco też mogą obserwować, że wskazania tętna bardzo pokrywały się z tym, co wskazywał mój pomiar z paska. Natomiast jestem zaskoczony tą rozbieżnością mocy
wirtualnej i mocy średniej z mojego odczytu. No i dobra, teraz jest pytanie takie, czy jadąc nawet na tym, to są aż tak duże różnice, które wpływają na plan treningowy? Już tak, tak? Okej. Zdecydowanie. No ja nie dobrze. Poruszanie się z mocą 240 a 300 W to jest kosmiczna różnica. Okej. Wczoraj puściliśmy Wojtka na tak zwaną rozgrzewkę, więc sobie przejechał 50 km. Tak się rozgrzewają kolarze. No, mierzyliśmy dokładnie tak samo, tylko że to była mieszana. Jaka to była mniej więcej droga? Czyli zjazdy, podjazdy, popłaski, no Dokładnie. wszystko po trochu. I tutaj był pomiar, który jest mega zbliżony do tego, co zmierzył zegarek. Dlatego, że moc wirtualna średnia na Huawei'u była 141, natomiast na korbach było 144, więc tu jest mega zbliżone. Tutaj max power masz 1043, tutaj 647, ale to z czego mogło wynikać? No nie możemy oczekiwać od urządzenia, które mierzy moc na podstawie jakichś algorytmów, że to urządzenie odczyta moje nagłe kilkusekundowe przyspieszenie. Natomiast bardzo zbliżona średnia moc. Tutaj były momenty, które pokrywają się na odczycie z Huawei'a i na moim pomiarze, kiedy przestawałem pedałować, kiedy były zjazdy. Automatycznie Huawei wiedział też, że ja nie pedałuję, bo pokazywał moc aktualną 0. No i jeszcze odczyty tętna, czyli pas kontra zegarek. Średnia dokładnie taka sama, 134, maksymalna w Huawei'u 174, a u Ciebie 166. No to No, też myślę, maksymalne wskazanie nie jest tak istotne, natomiast średnia jest ta sama. wykres też jest bardzo zbliżony. Moim zdaniem bardzo precyzyjnie zegarek mierzy tętno. Mówię, zaskoczyło mnie to, że tutaj są takie różnice, a wczoraj było bardzo zbliżone. No. A z czego to może wynikać? Że przy takim obciążeniu on jakoś te algorytmy inaczej łapie? Że on jest bardziej przystosowany do takiej właśnie jazdy amatorskiej? Że nie wiem, ktoś sobie jeździ raczej, wiesz... Do wykonanej pracy i średniej mocy to jest przydatne urządzenie, ale do wykonywania precyzyjnych treningów, gdzie masz przez minutę jechać z mocą 300 W, no nie. No jasne. No tak. I na przykład dla triatlonisty, który jedzie ze stałą prędkością, ze stałą mocą i chce ją tylko utrzymywać, to urządzenie też może być przydatne, ale do wykonywania krótkich interwałów nie. No jasne. Dobra, zobaczmy te krótkie, jak 126, 141, czyli znowu ile? Tu mam 10%. 11%. No tętno tu jest perfekto. 141, 142, 181, 182. Tutaj przy tętnie jest idealnie. I wykres się pokrywa jedno z drugim, także tutaj łącznie z pasem. Znaczy, no 1 do 1 z pasem, no umówmy się. Jeden punkt różnicy to chyba nie jest jakiś... Tak, natomiast warunki też do mierzenia tętna na rowerze szosowym do takiego zegarka są idealne, bo rękę trzymamy cały czas nieruchomo. No tak. To jest nawet dużo lepiej niż podczas biegania. Podczas biegania ruszamy ręką i tym zaburzenia tętna mogą być odczytu, a tutaj jesteśmy oparci w stałej pozycji, no, statycznie zegarek odczytuje. My jednak nie daliśmy za wygraną. Na następny dzień po nagrywkach postanowiliśmy jeszcze raz poprosić Wojtka, żeby przejechał się po okolicy. On wziął to sobie zbyt dosłownie i zrobił 123 km, a wyniki i różnice możecie zobaczyć w tej chwili na ekranie. Przy bardziej zróżnicowanej trasie błąd pomiarowy jest zdecydowanie mniejszy niż przy typowym, regularnym podjeździe. Podsumowując, dla osób, które zaczynają swoją przygodę i nie chcą inwestować sporo w sprzęt, dlatego że pomiar mocy realny kosztuje więcej niż ten zegarek, tak samo jeśli chodzi o pasy pulsu i tak dalej, to powoduje, że cena wejścia jest znacznie wyższa. Kupując Huawei Watch GT6 czy GT6 Pro, macie dodatkowy parametr, jakim jest średnia moc wirtualna podczas treningu i to pozwala określić poziom włożonego wysiłku, a także czas potrzebny do regeneracji. I po prostu jest to kolejny parametr treningowy, który nawet przy odchyłach, które czasami wynoszą do 20%, pomaga amatorowi mimo wszystko odnaleźć się w tym świecie treningu. Natomiast dla osób, które trenują profesjonalnie i chcą taki pomiar mocy czy pas pulsu podłączyć sobie do takiego zegarka, też jest taka możliwość. Wtedy macie odczyt na 100% poprawny i to wtedy wszystko i tak zapisuje się w takiej samej formie, jaką prezentowaliśmy przed chwilą. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za wprowadzenie w świat kolarstwa. Ja chyba z zajawki sobie wrócę jeszcze 30 km na rowerze, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!